Hej, dzień dobry, witam serdecznie na kanale Archeolodzy Hi-Fi. Dzisiaj odcinek bez Darka i bez przeklinania. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Bez Darka na pewno wyjdzie, bo go nie ma. Ale dobra, wiecie, co jest tytułem, wiecie, jaki jest zakres cenowy. Tutaj zaznaczyłem sobie używane, więc mam nadzieję, że na jakieś gniotki, chrupki nie trafimy. Zobaczymy, co tutaj ciekawego w trawie piszczy na Oliksie do 500. Canton Movie 80 CX wystał kina domowego 5.1, to chyba sobie podarujemy, aczkolwiek kantony sam posiadam. Zestaw 2.1 w sumie. Czyli dwie Satellity Support, tak początek powiedzmy drogi do kina domowego. To brzmi całkiem nieźle. Tutaj być może to też jest jakaś opcja, ale lecimy dalej po prostu. Tutaj kino domowe zostawimy dla kinomanów. Warfendale Vardus VR300. Zobaczmy, co to takiego jest. Złotych 380. No tutaj już powiem wam, nawet mnie zaciekawiły troszeczkę te Warfendale. Marka znana, przynajmniej kiedyś dość ceniona. Te wyglądają dość apetycznie, powiem tak. Widać, że tutaj nie ma miękkiej gry. Ten głośnik basowy jest dość ciekawy. Tutaj w takim razie mamy średnio niskotonowy. Mogą być ciekawe te Warfendale. Widać, że wykonanie jest na w miarę wysokim poziomie, chociaż jak na angielskie kolumny przystało, pewnie są... A nie, wykonane w Anglii, proszę. Manufacture in England, więc wszystko jest na miejscu. 120 W tam wytrzymują maksymalnie, więc możemy do jakiegoś mocniejszego wzmacniacza je podpiąć, a minimum 10 W wymagają, żeby dobrze grały. I to jest chyba taka ważna informacja. O, tutaj czym dalej w las, tym ciekawiej. Tutaj myślałem, że do góry jest głośnik tubowy, a tutaj papier w tubce. To troszeczkę poprawia dźwięk na zasadzie interferencji, nie wiem, czy dobrze mówię, ale po prostu tuba też troszeczkę nie tyle co wzmacnia sygnał dźwiękowy, jak po prostu ukierunkowuje interferencję, mniej zakłóceń jest. Ja nie wiem, czy jakiś cień jest. No okej. Pierwsze koty za płoty, Warfendale. Być może... No tutaj powiedzmy, lećmy dalej. Myślę, że będą ciekawsze starsze kolumny. Heko, PCX-y dwójki też takie w miarę świeże, czyli z końca lat 80. bym powiedział kolumny głośnikowe. Tu, może nawet 90. lata. Tutaj już jest trochę finezji, nawet jeśli chodzi o maskownicę. Więcej plastiku. No bo plastik już coraz lepiej nam się opracowywało w tym wypadku. No i cóż, klasyczne Heko. Myślę, że tutaj na początek drogi takie coś, jeśli oczywiście wam się walory estetyczne podobają, może być. Natomiast tutaj już te kolumny, no mogłoby być lepiej, wiadomo, no ale do 500 nie oszukujmy się. Nie oczekujcie Ferrari podstawionego pod dom, po serwisie i tak dalej, i tak dalej. Jakieś ubytki muszą być. No niestety zrobienie tego to jest jakaś praca, którą ktoś musi wykonać. Wy byście tego nie zrobili za darmo, raz, drugi, trzeci, więc obstawiam, że nie oczekujecie również tego od innych. Tu jest ciekawostka, to akurat często, w sumie tak, Heko to mają, jak również kolumny marki Dual mają coś takiego, że można podpiąć zarówno pod 4 ohmy i pod 8 ohmów impedancję wzmacniacza. To jest akurat dość dobre rozwiązanie z racji tego, że są wzmacniacze, które te czwórki nie przyjmują. Wyżej zawsze może być, możemy podpiąć 8 do 4-ohmowego wzmacniacza, ale jeśli na przykład mamy wzmacniacz, no właśnie z początku lat 90., gdzie często było tak, że było opisane jako minimum 8 ohmów. Nie możemy podpiąć czwórek. Znaczy możemy, ale długo nie posłuchamy, bo te kolumny prawdopodobnie wykończą wzmacniacz przy pewnej głośności. Sam to kiedyś przerobiłem na Yamaszce. Trochę awersji się do Yamahy przez to nabawiłem, aczkolwiek to jest moja wina, mała kulpa, więc nie będę tutaj jakoś przeczył na sprzęt. 400 zł, w miarę ładne. Heko, no weźcie to pod uwagę. No można mówić, że Heko są złe czy dobre, ale Heko przede wszystkim to jest marka, która naprawdę już wiele lat istnieje na rynku, wytrzymała różne zawirowania, przebiła inne firmy produkujące głośniki, bo de facto Heko produkował swoje głośniki, więc szapoba za to, że potrafili się dostosować do zmieniających się warunków, do rynku i cały czas w takim czy innym stopniu produkują swoje kolumny głośnikowe. To już całe drugie, pierwsza strona. Aha.
Bowersy DM10. No Bowersy, powiem to tak, co do angielskich kolumn, sam mam lekki problem. Tutaj jest bardzo ładnie, już na wstępie mogę powiedzieć, bo głośniki niskotonowe są w bardzo ładnym stanie. Ogólnie, no Bowersy za 500 zł to jest raczej dobry zakup. Natomiast z angielskimi kolumnami, przynajmniej z mojego doświadczenia, wynika to, że często, gęsto one po prostu są, jakby to powiedzieć, angielska flegma. Są przymulone, nie zawsze błyszczą. Być może to jest wina elektroniki, elektryki, elektrolitów, okablowania, paru innych rzeczy, które często były robione po prostu na odczep się. I w tym wypadku po prostu dobre kolumny. Bowers & Wilkins nadal firma również istnieje i ma się bardzo dobrze. Więc tutaj też myślę, że tak na pierwszy rzut niemiecki wzmacniacz, niekoniecznie z japońskim się polubią, ale do niemieckich wzmacniaczy, podobnie jak te Heko, na razie mamy tutaj niemiecki styl. Nie ma typowo uniwersalnych kolumn. Raczej takie właśnie ciężkie niemieckie brzmienie, ciężkie, złe słowo. Niemieckie wzmacniacze mają dużo większego kopa, moim zdaniem, troszeczkę do japońskich. Jeśli japoński wzmacniacz gra dobrze, to w zasadzie z mojego doświadczenia, bo porównywałem i Pioniery, Blue Line i też inne produkty Luxmana, nie Luxmana. I tak naprawdę dobry japoński wzmacniacz gra jak niemiecki wzmacniacz. Więc to jest taka różnica. To, że mówicie, że jest dobry Luxman, to jest dlatego, że brzmi podobnie do niemieckiego. To, że jest dobry Pioneer Blue Line, nie licząc walorów oczywiście estetycznych, mówi się dlatego, że brzmi podobnie do niemieckiego. Troszeczkę tego przerobiłem i taką hipotezę stawiam w tym wypadku. Propos japońskich kolumn, które na razie mamy. Carnage 60. Tutaj też bym byłby dość zainteresowany. Będę takie rzeczy, które mnie interesują, też pokazywał, nie wszystko po kolei, bo to zanudzi i was, i mnie. To nie ma sensu. Co do Carnage. Fajne wykonanie. Te tutaj są ciekawe, bo to są mimo wszystko starsze kolumny. Tutaj kwadrat prawdopodobnie jest na średnich tonach. Resztę tak ciężko rozpoznać. Tutaj nawet niskotonowy to może być Vestra. To różnie bywało w tamtych czasach. Natomiast tak, wygląd super. To jest ciekawe połączenie, bo z refleks tutaj. Piankę chyba ktoś dorabiał, regenerował po prostu górne zawieszenie. Tak by to wyglądało na pierwszy rzut oka. A poza tym ładne kolumny. Tutaj, mamy nawet diodę pokazującą nam, że przeginamy pałę z wysokimi tonami. Dość istotne, jeśli ktoś lubi dużo wysokich. Stan na 350 zł przystało. To tutaj nie ma co się oszukiwać. Zobaczmy. Carnage 5060. OK. 8 ohmów, bezpieczna kolumna dla każdego. 35 poza właścicielami hoteli, bo oni muszą mieć 16 ohmów. Dlatego swoją drogą takie ceny są niektórych Rogersów, LS-ów, bo są 15-16 ohmów. Jeśli ktoś ma hotela, jest skazany na taką impedancję minimalnie. Nie można zejść, znaczy można, ale wtedy bardzo szybko po prostu te kolumny wykończą wzmacniacz i czeka wasza inwestycja w nowe lampy. Tutaj mamy jakiś schemat, prosty. 50 watów, przyzwoite kolumny, 350 zł. Myślę, że za kawałek takiej historii, klasyczne kolumny, jeszcze z takim ratanem, cena może być. Moim zdaniem może być. Tutaj, jak już powiedziałem, myślę, że nie będzie kolumn wybitnych. Zawsze będzie jakieś coś, jakiś drobiazg, który będzie psuł obraz całości. No bo jednak to rzutuje też na cenę. Ktoś po prostu opuszcza niektórych fajnych kolumn tutaj cenę. Z racji tego, że po prostu są, tak jak ZG40C, które bym przegapił, to zdjęcie jest takie zdjęcia, incepcja się włącza, tak więc tutaj no nic, dobra, to pominę z racji takiej formy publikacji. Mikro Mega Minium, znaczy to jest mój ulubiony typ kolumn, czyli małe kolumny do normalnego pomieszczenia, bo normalne pomieszczenie, powiedzmy 15-20 m2, no nie wymaga dużych kolumn, żeby je nagłośnić. Kubatura sama załatwia sprawę. Duże kolumny są do dużego pomieszczenia, małe kolumny do małego, średnie do średniego. Całą resztę wytłumaczymy po drodze. Natomiast zawsze mnie miło zaskakują, jeśli małe kolumny potrafią dobrze zagrać.
Szczególnie te stare potrafią no, pokazać pazur zamiast kopułki, mają wysokotonowe. Ja mam taką też hipotezę, że głośniki kopułkowe troszeczkę weszły do produkcji z racji mniejszego zaangażowania ludzi w sam proces, bo kopułkę wytłuczymy, cewkę nawijemy, ok, włożymy. Natomiast głośnik papierowy, taki powiedzmy przysłowiowe jajo, jest już troszeczkę bardziej czasochłonne. To nie jest włożyć, zakleić, to już musi być fachowiec do tego. A tutaj to myślę, że ja czy większość z Was po prostu tą cewkę byłaby w stanie wymienić samemu. Minimum. Kolumny raczej nowe, tutaj China Export. Obstawiam, że jednak to jest europejski certyfikat na te kolumny. Niskotonowa Wi-Fi. Całkiem to już taka lepsza półeczka, bym powiedział. Jeśli chodzi o głośniki, to jest dobry plus. O, w ten sposób. Są troszeczkę lepsze przetworniki, troszeczkę gorsze, ale tu nie ma czego się bać. Więcej nie doczytamy, natomiast tutaj jest 55 do 20 tysięcy Hz. To oczywiście jest takie pasmo. Z tymi pasmami na głośnikach zawsze jest ten problem, że po prostu producenci piszą w zasadzie to, co aparatura pomiarowa im pokazuje. Czy to usłyszycie? Niekoniecznie. Tutaj w tej granicy 50 Hz będziecie musieli podbić te tony i to tak raczej dość porządnie, czyli włączyć przysłowiowy kontur, żeby to troszeczkę bardziej dosadnie chodziło. Z racji tego, że jednak przy odsłuchu liniowym no wymagają, po prostu małe kolumny w większości wymagają tego konturu. Sam jestem tego świadom. Jeśli chcę większej dynamiki, żeby ten głośnik po prostu nie robił za średnio tonowy de facto, trzeba go lekko podbić, ale poza tym mankamentem, jeśli robicie to świadomie, nie robicie na zasadzie, że odkręcacie wysokie, niskie do końca, jeszcze kontur najlepiej włączyć, tylko powiedzmy do momentu szukacie sobie tego albo konturem, albo po prostu poprzez gałkę lekką regulacją szukacie tego punktu, który Wam odpowiada. Po to jest regulacja. To nie chodzi o to, żeby było 0,1 full albo 0, albo minus 1, tylko chodzi o to, żeby dostosować dany zestaw muzyczny, wzmacniacz plus kolumny, bo to jest zestaw do kubatury, właśnie do odsłuchu waszego, do waszych upodobania. Jakby tutaj akurat z kolegą Markiem dzisiaj miałem chwilkę rozmowy i też powiedział, co kraj to obyczaj, każdemu podoba się coś innego. To nie jest tak, że te kolumny wszystkie będą dobre dla was. Natomiast no są z mojego doświadczenia kolumny, które są naprawdę ciekawymi jednostkami, które pasują do tańca, do różańca. Te tutaj wcześniej pokazane myślę, że są dość na miejscu. Samby 250. Te akurat z ciekawości bym przerobił sobie tutaj 430 zł, przyzwoita cena też. To już jest taki tonsil, nie tonsil. To będzie pewnie z nalepką z tyłu dobre po polskie. Natomiast Scherzo mam, no powinna być dobre po polskie. Sam nie miałem różną opinię na temat tonsili są, natomiast co do tonsila po latach testowania z droższymi czasami zestawami kolumn, porównywania ich, tonsil miał swoje lepsze momenty, więc tutaj tonsila też nie należy skreślać tych starych kolumn z racji tego, że po prostu to tonsil. Bo tonsil to tak naprawdę można by było to naciągnąć, że jest to pionier, bo głośniki tonsil produkował na licencji pioniera, co oznacza, że pionier japoński sprzedał nam maszyny, całe know-how, jak to robić i my robiliśmy po prostu tak, jak to robili Japończycy w pionierze. Więc tutaj taka ciekawostka. Dobre bo polskie, bo japońskie. Eltax Monitor 3, to sobie pominiemy troszeczkę, to wydaje mi się, że Eltaxy, Dantaxy mogą być ciekawe. Tutaj widać, że to są już lata 2000, po tym tutaj zakrągleniu, ja na przykład Philipsy ostatnio takie miałem, taka moda była po prostu. No to już nie jest, że tak powiem, oj po kasie 90 W, 50 Hz, czyli kolumny, które teoretycznie na papierze mają to pasmo jeszcze szersze i większą moc niż te poprzednie maleństwa. Tutaj, zobaczcie, tak sobie to wymyślili. Bass reflex od spodu wysunięty, ciekawe. Można wtedy dobrze dosunąć do ściany, no jest parę opcji. Tutaj ciekawostka jest ten bass reflex, no kopułeczka niestety bym widziała lepsze czasy, w zasadzie chyba cała kolumna troszeczkę lepsze czasy widziała, no ale 350 zł to są nadal takie, powiedzmy, średnio spożywcze zakupy. ITT H420 i tutaj jest taki zestaw kolumn, który już by mnie bardzo interesował. Tu jest ta górne widełki cenowe. Zakładam, że sprawdzę, bo była opcja sprawdzę, nie sprawdzę, więc tutaj sprawdzę.
ITT. Tutaj mamy do czynienia raczej z przetwornikami Nokii. Już mamy, mówiąc kolokwialnie, na wypasie zestaw, czyli mamy regulację głośnika średniotonowego i wysokotonowego w zakresie plus minus pewnie 3, może nawet więcej decybeli. Ciężko to zobaczyć ze zdjęć tutaj akurat, ale stan jest igiełka. Tutaj raczej będą, ewentualnie Vigo wchodzi w rachubę, ale raczej Nokia. Przetworniki, tu jest już, powiem to tak, pergu stanu dyskutanta, ale widać, że tu były pieniążki. To nie były kolumny zrobione po prostu, gdzie pan Henio jeszcze sobie pod wpływem, że tak powiem, sklepał, bo takie kolumny też kiedyś kupiłem. Świetne nomen omen zestawy głośnikowe, czyli takie kolumny głośnikowe, jakby to porównać. To są arkusy, tylko na sterydach, bo głośnik niskotonowy jest 25, więc są już duże kolumny, natomiast no to było parę desek, niekoniecznie równo pozbijanych ze sobą, niekoniecznie ładnie to wyglądało, trzeba było wszystko poprawić. To zabrało naprawdę niesamowicie dużo czasu, ale efekt był absolutnie wart tej pracy. Tutaj widać, że pracę już zrobił producent. Ten zestaw, myślę, że tutaj może jakieś takie własne inwencje, jak ktoś by włożył w to. Fajna rzecz, ogólnie fajna rzecz. Myślę, że to też tak bym raczej amplituner właśnie z lat 80. serwował do tego. Nic starszego, nic nowszego, natomiast tutaj już jest przyzwoicie, jest ładnie, siateczka. Piękny zestaw. 500 zł, myślę, że tutaj mogę spokojnie polecić. 80 W. Tamte maleństwa wcześniej miały 90, te mają tylko 80. Czym będą starsze, tych watów będzie mniej, ale kolumny za to będą dużo skuteczniejsze, będą grały głośniej. Tu chodziło o to, że z biegiem czasu kolumny trzeba było osłabiać troszeczkę, bo rosły moce wzmacniaczy, czyli producenci wzmacniaczy, oni zaczęli się między sobą gonić, kto ma więcej watów lub większy wzmacniacz. To też możecie sobie rozwinąć. No i producenci kolumn stanęli tak, ci popatrzyli, podrapali po głowie, no stary, ale my nic nowego nie wymyślimy, jeśli chodzi o kolumny głośnikowe, jeśli chodzi o głośniki. I powiedzmy, ściana już jest bardzo blisko, ta technologia już ma, nie wiem, 50 lat czy 70 lat i tutaj nie ma pola rozwoju. Owszem, można jakieś inne materiały użyć i tak dalej, ale to są nadal minimalne różnice. Więc co zrobili? Zaczęli, mówiąc krótko, osłabiać te kolumny. Dlatego te maleństwa późniejsze mają 90 W, bo one wytrzymają 90 W. Bo weźmy sobie, je kupi po prostu pan Hedryk, nie wiem, Henin, który weźmie je, przeczyta 90 W, podłączy, nie daj Boże, do 90W wzmacniacza i odkręci, tak? To ma wytrzymać. To ma wytrzymać pan Archenia, który zrobi na tym dyskotekę wszechczasów. Tak więc tu był problem właśnie producentów. Czym starsze kolumny, mniej mocy, więcej skuteczności. Czym nowsze, więcej mocy, więcej wytrzymują tej mocy dostarczanej do nich, ale skuteczność raczej jest kwestią dyskusyjną. Tutaj to jest cały czas balans zachowany. Słuchacie de facto od 50 lat tak samo głośno, tylko zmienił się środek ciężkości. Ze skuteczności na prąd, czyli po prostu płacicie więcej za to samo. Płacicie więcej za prąd, bo urządzenie więcej zużywa, bardziej się grzeje, ale słuchacie mniej więcej na tym samym poziomie. Tak pocieszające to w sumie nawet dla mnie brzmi, że owszem, tutaj też miałem ostatnią dyskusję na temat po co 100W wzmacniacz. Bo przy dobrych kolumnach, przy dużej kubaturze pomieszczenia, jak mamy salon 60 metrów, 70 metrów i słuchamy, nie daj Boże, muzyki klasycznej. Tam dynamika, czyli od tych cichych tonów, jakichś instrumentów dętych, aż do jakiegoś uderzenia, no jest niesamowita rozpięta i my chcemy słyszeć to wszystko, tak? Nie tylko uncyk i wokal, tylko jednak tych detali jest więcej tam i tu kwestia tego, że z takiego cichego jak nagle będzie uderzenie, będzie mocniejszy dźwięk, może wzmacniacz się zachłysnąć, bo musi nagle wyprodukować bardzo dużo prądu, więc lepiej, żeby ten zapas był. To jest ewentualnie uzasadnienie mocnego wzmacniacza. Natomiast przy normalnym słuchaniu raczej tego nie potrzebujecie, nie słuchacie rocka, tak jak ja, muzyki elektronicznej, starszej, nowszej i tal disco, to w zasadzie starczy coś troszeczkę słabszego, nie musicie tutaj szaleć z tą mocą 50 W, 100 W, to powiem tak, 100 W, jeśli macie normalne pomieszczenie 20-30 metrów, nie użyjecie tych 100 W, nawet nie przekręcicie tych 100 W do końca, bo po pierwsze szal będzie kolumn, szal będzie bębenków uszat i szal będzie ścian, więc to jest tylko taka fanaberia, to jest tak jakby taki
komedia bodajże o zespole glam rockowym i tam gitarzysta zacieszał, czy wokalista, że ma w sumie zrobione do 11 skalę, a oni mają tylko do 10. Na zamówieniu zrobili mu skalę do 11. Rozumiecie, to jest taki sam tok rozumienia. Wracając do tego, co oglądałem. Technicsy SBX55. Cena 200 zł polskich. Tutaj już powiem wam tak, to jest coś, co bym osobiście kupił z ciekawości, bo to są z tego, co widać, przynajmniej na zdjęciu, płaskie membrany, chociaż kiedyś się na to leciało w przypadku JVC, czyli maskownice były płaskie. Znaczy była maskownica pod maskownicą i dopiero głośnik był pod tą drugą maskownicą, więc to wszystko dawało płaskie, ale tutaj raczej Technics zrobił to. Może być ciekawie. Tutaj są jakieś mankamenty. Z tyłu nie patrzymy na kolumnę. Jest po prostu ok. Tutaj 25 W. O, to jest już takie przyzwoite. 25 W w sinusie, czyli do słabszych zestawów wzmacniaczy. Natomiast no, mankamenty, siatka przypalona tu i ówdzie. To się ostro imprezował przy tych kolumnach. Natomiast tak, fajne, designerskie. Jeśli działają, myślę, że za złotych 200 absolutnie warte uwagi waszej. SBX55 ja już tutaj polecam. To akurat na pewno. Bank Olufseny P30. Te wcześniejsze akurat widziałem już. Bank Olufsenów się troszeczkę boję. Bo z tymi Bank Olufsenami mam ten problem i to miałem nieraz dyskusję na temat Bank Olufsenu. Firma, która robi fenomenalny sprzęt, szczególnie jeśli chodzi o lata 60. Z tymi kolumnami coś im nie wychodziło po prostu. Tutaj dużo się nasłuchałem, że Bank Olufsen po prostu niekoniecznie gra. Nie wiem, czy to jest spowodowane, czy były aż tak bardzo dedykowane do danego wzmacniacza, że nie zagra z czymś innym, ale mam pewne obawy co do Bank Olufsen. Tutaj widać, że Bank Olufsen zrobił obudowę, natomiast wysokotonowy zrobił co? SIS, a niskotonowy tutaj jest Philipsa. To możecie poznać po tym kształcie takim oktagonalnym kosza. Jest przyzwoicie. SIS plus Philips. Obudowa ładna. No i płaskie. I tu się zastanowi ktoś, jak to może zagrać. No, tak to może zagrać. Po prostu ta powierzchnia frontu jest o tyle większa, o ile jest spłaszczona kolumna względem głębokości, więc litraż się zgadza. Czyli mamy de facto tu do czynienia z małymi monitorami w formie płaskiej, takiej, którą możemy przysunąć do ściany, nawet na niej zawiesić i korzystać z dźwięku. Szczególnie polecam te kolumny właśnie na ścianie, bardzo przy ścianie umieścić, bo ta ściana też wpływa na odbijanie tej fali dźwiękowej, czy tam wibracji z tylnej części. Ona, w skrócie mówiąc, pomaga. To nie są kolumny, które same lepiej zagrają na scenie. One po prostu lepiej będą miały na półce, na regale, przy ścianie i będzie ok. Natomiast co do Bank Olufsenu mam pewne animozje. O, to jest dobre słowo. Animozje w stosunku do tych kolumn. Natomiast nie skreślam ich, bo też wracając właśnie do lat 60. Bank Olufsena miałem taki model. On był zrobiony bodajże na Perlesie, czy nawet na 2 Perlesach. Grało to fenomenalnie. Tylko to był właśnie stary Bank Olufsen. Nie wiem, w którym okresie coś się stało z tym producentem, że po prostu padł. Kolumny Quadra Intas QLX22. Tutaj też znowu nowsze, to spojrzymy sobie tylko na to. Duże podłogówki. To już taki, no spokojnie tym napędzicie wasz pokój muzyczny. Natomiast tu widzę pewne chyba uszkodzenia na 7-tonowym. Zakładam, że grają kolumny, Natomiast tak właśnie, czy cena jest dobra? No cena jest ok, natomiast nie wiem w jakim stanie jest tutaj ta góra. Czy ona ma tak wyglądać? No spójrzmy w nowałkę, sobie nawet spróbujmy przybliżyć. No tak, kopułeczki wysokotonowe pougniatane i średniaki raczej do wymiany, bo tutaj z regeneracją będzie problem, albo przynajmniej parę złotych będzie trzeba dołożyć. No tutaj raczej ostrożnie, to jest dla odważnych, którzy bardzo chcą mieć te kolumny. Heko sobie te pominiemy, PPS20. Już są tak samo ładne jak te IVT, natomiast no Heko bardzo podobnie. Oni robili to systematycznie. O, w ten sposób. To jest dość podobny do poprzednich modeli, do następnych modeli z danego okresu. Tutaj chyba jest nawet 25 na basie, czyli jest spore, a nie, bas 20, czyli nie są takie duże kolumny. Wykonane, jak widać, Heko. Pierwsza klasa. Tutaj akurat mniej producenci, którzy jeszcze żyli w epoce kamienia lub drewna łupanego. Tutaj no Heko dawało radę naprawdę
designersko potrafili wyprzedzić innych. Tutaj znowu mamy 4-8 ohmów, lewy otwór, prawy otwór. Tutaj mamy akurat wkładane chyba samiczki lub też samczyki. DIN. Nie mam pojęcia co jest w środku, ale podobny model mam. To jest akurat profesjonal. Może nowszy, może starszy, to jest ciężko tę całą typologię Heko rozkminić. Natomiast jeśli są sprawne oczywiście, to tak, 100% sprawne. No to 200 zł na start, super. Do niemieckich sprzętów, tutaj podkreślam, do niemieckich sprzętów. Niekoniecznie to wszystko idzie w parze. Te kolumny niestety pominę, bo sobie spojrzałem na forum, nie znam ich, nie wypowiem się, ale spojrzymy. Albo się wypowiem. Ogólnie drewno do uratowania. Widać, że drewno fajne, natomiast przeczytałem, że te głośniki były po taniości. To tu już taki 120 zł, nie jest majątek, ale to jest po prostu gotowa skrzynka po to, żeby ją od nowa oklejać, od nowa robić detale i ewentualnie wymienić głośniki, więc to jest naprawdę dla chętnych robota. Bowersy mieliśmy, więc one są promowane. I cóż tu mamy? Pioniery CS565, 290 zł. Ok. I tą serię pionierów poprzednią posiadam w swoich zbiorach. Ja ją kupiłem dlatego, że te głośniki poprzednie miały wysokotonowy taki z Altek Leasingu, więc dla mnie to był sztos. A natomiast wracając do tych pionierów, tak, to jest akurat właśnie dla tych, co chcą mieć pioniera, Technicsa. To są dobre kolumny. One zaskoczą was jednym. Wagą. Są niesamowicie lekkie. Tutaj mamy dyktę pełnym ryjkiem. Trochę kleju. To wygląda lepiej niż waży. Ale z racji tego, że to jest bass reflex, ta waga nie jest aż tak bardzo potrzebna, żeby to dobrze zagrało, więc tutaj pionier, głośnik Tonsi, można by było tak zahaczyć temat, w cenie 290 zł jest ok. Jeśli pan zaraz pokaże maskownice, które są ze znaczkami, super. Ładne kolumny, macie japoński sprzęt, zawsze warto się kierować taką myślą, mam japoński sprzęt, raczej szukam czegoś z Japonii lub też ze Stanów Zjednoczonych, gdzie ten japoński sprzęt był sprzedawany w głównej mierze. Europa to tam miała swój świat, swoje kredki, swoje brauny, a tutaj jeśli chodzi o japońszczyznę, no to właśnie tutaj macie przykład takich kolumn. Ten wysokotonowy, nie zraźcie się do niego. Ja takie kolumny rozkładałem, 2 komplety ostatnio, znaczy wyższe modele, bo to jest 565, a chyba 9 rozkładałem lub coś takiego, czyli już na bazie 30 czy 25. Też niesamowicie lekkie przetłonniki, natomiast to są fajne kolumny. To są takie właśnie na początek, za 290 zł wydaliście właśnie 2000 zł na wzmacniacz pioniera. 290 zł będzie drogo na kolumny do tego, patrząc na to, że to jest system. To myślę, że to jest takie też właśnie, bo większość z was, przynajmniej ja jestem odwrotny, ja wolę mniej więcej kolumn i dobre parę wzmacniaczy. Natomiast szanuję to, że nie każdy ma możliwość kontynuowania takiego bzika jak w moim wypadku. Tak więc pierwsze co, należy pamiętać o tym, że dobry wzmacniacz on sam nie zagra. On musi mieć też dobre kolumny dobrane do tego. To jest, nie powiem, że droga przez mękę, ale nie zawsze wasz pierwszy strzał będzie strzałem takim złotym. To też jest złe określenie. Będzie idealnym trafieniem. Bezpiecznie jest właśnie Pionier Technics. Macie Pioniera, macie Technicsa, macie Sony. Takie Pioniery na początek super, szczególnie, że te tutaj są w naprawdę przepięknym stanie. Cena rewelacyjna. To są niewielkie kolumny. Tutaj 20, myślę, na dole drzemie może nawet. Nie, 20. Na spokojnie 20. Ale z wyglądu będą się bronić. Natomiast tak jak powiedziałem, utkane z papieru. Jamo, i widzicie, nie powiedziałem Jamo, bo jesteśmy w Polsce, bo powiedziałem Jamo Dynamic D4. Co do tych kolumn, tutaj widać coś się stało na dole, coś bolesnego. Ja teraz tak patrzę na nie i bym je kupił tylko dlatego, że potrzebuję te horny, bo kiedyś chyba w Amoku lub Zamroczeniu kupiłem 2 kolumny na 30 basie Jamo, niekoniecznie ten model. Natomiast dopiero po powrocie do domu zrozumiałem, że jeden horn jest czarny, drugi jest srebrny. Jak to się stało, nie wiem. Tutaj 400 zł, natomiast dół wygląda troszeczkę tak po Tonsilowskiemu, więc tutaj na moje oko ja sobie podaruję po prostu dalsze rozkminy na temat tego. Mission. To też ja po polsku powiem Mission.
Tutaj też mea culpa, przyznam się, Miszanów nie słuchałem, miałem je w ręce, ale no nie było okazji. Myślę, że to nadrobię, chyba że ktoś z Was ma takie kolumny i mieszka gdzieś w okolicy południowej Wielkopolski, Dolnego Śląska, no to zapraszam na cuchy, chętnie to porównam i posłuchamy razem z Wami. Bo dlaczego nie? Będzie? Czyli powiedzmy tak jak Bowers, mamy tutaj Mission, tutaj taka ciekawa budowa upside down, troszeczkę, ale no właśnie, ale tutaj ciężko jest powiedzieć. Angliki, więc może coś być z kondensatorem, może coś być czymś innym. Po prostu Anglicy mieli świetne przetworniki, mieli Tanoja, który był synonimem głośników, ale potrafili coś zrobić źle. Po prostu, niestety. ZGC 25457 to sobie ZG kompaktowe. C chyba będzie kompakt. Spójrzmy na starą Diorę tutaj akurat z radyjkiem, która no raczej jest monofoniczna, więc ozdoba. Nie wiem po co dwie kolumny. No okej. Klasyczny, tonsilowski, wysokotonowy, niskotonowy, jeszcze kolor zachował, pianka oryginalna, pewnie maskownicy zdjęte pierwszy raz. 100 zł. Jak ktoś chce ratować polski sprzęt, może być, a ja przygotowuję w tym momencie, czekam na otwornicę, bo się okazało, że jednak nie mam takiej. Właśnie podobnego typu kolumny, ale zrobione pod marką Grundig, przez Polaków, przez Tonsila, więc to będzie też fajny odcinek. Natomiast czekamy. JBC S66, 25 stron, w tym tempie to będzie 4 godziny, więc postaram się troszeczkę przyspieszyć. Tutaj przy tych JBC 2 razy się spotkałem przy podobnym modelu, że jakby nie grał wysokotonowy. Się okazało, nie wiem czy to jest reguła, ale warto sprawdzić w przypadku tych głośników luty na wysokotonowy. O, tutaj już ktoś luty naprawiał. Dobra. I tak płynnie przeszliśmy do strony numer 2. Obawiam się, że ten odcinek będzie podzielony na 2 części. Tylko jak tu zrobić, żeby się nie pogubić? Nieważne, ogarniemy. Space'y. Za 100 zł Space'y z nieoryginalnymi niskotonowymi grają, no niekoniecznie, bo... Dobra. Kolumny podstawkowe kefy, no to jakieś maleństwo tutaj sądzę, po wyglądzie to już jest... Dobra, nowoczesne rzeczy może kiedyś będziemy odsłuchiwać, jak to wygląda. To wygląda troszeczkę jak muszla klozetowa, no ale okej. Może być okej. Tutaj widać profesjonalną. Okej. Widzicie, odpuściłem i nic nie powiedziałem. Altusy za 150 zł, ale to chyba kolumna jedna, tak. To jest legenda. Owszem, jest legendą. Miałem tutaj akurat możliwość odsłuchu HX-ów 75 dla Altusów 110 wersji eksportowej, gdzie nie ma tego horda. Grało to w miarę lepiej. Tyle powiem. Na eksport robiliśmy lepiej, bo ktoś importował od nas te kolumny, po prostu stwierdził, halo, tutaj popracie to, zróbcie bas refleksy normalne i może jeszcze przy zwrotnicy trochę podłupcie i wyszło fajnie. O, JBL TLX za 450 zł. Tutaj nie wiem, czy pan jest skąd? Jordanów. Przyzwoite kolumny. Po prostu przyzwoite kolumny. Mam model niższy, więc mogę powiedzieć. Nawet 2 modele niższe. Nie pamiętam, czy 3 droższe, czy dwudroższe. Drugi kupiłem przypadkiem, żeby do tego pierwszego wziąć wysokotonowy. Brakowało właśnie tego tutaj przedziałka grzebienia rozpraszacza na wysokotonowym, natomiast przyszły, spojrzałem na nie i stwierdziłem, o, ładne jesteście, no to nie przekładamy, czyli mam 2 te komplety, przyzwoite kolumny JBL-a, może nawet wyprodukowane jeszcze w Stanach, chociaż podoba mi się, że już z tyłu jest Dania, natomiast okej, to jest to do Japończyka TLX 25 mogą być 4,5 stówy. A nie będzie ciężko za ładny zestaw. Bardzo sobie zostawimy. Tutaj widzę pomarańczowe membrany, raczej nie tonsilowskie. Denon. Te Denony sobie zobaczymy, są dość brzydkie. Ale to wiadomo, z ładnej miski się nie najesz, więc no. Tutaj jest ciekawie. Taka czcionka troszeczkę tonsilowska. Przepraszam, że znowu wracam do tonsila. Natomiast CE, czyli produkt europejski, tak? Czy tam certyfikowany w Europie. Nie napisano, gdzie wyprodukowano. Porty tak samo wyglądają. Obstawiam, że w tym co... A nie, Germany. Dobra, Denon Electronics GmbH Germany. Chciałem powiedzieć, że coś Polacy mieszali w tym. No, nie.
Jednak nie. Niemieckie Denony. Budowa jest fascynująca, bo są dość głębokie, chciałbym zauważyć. Więc tak jak w przypadku tych banków Olufsenów wcześniej, tutaj kubatura też się zgadza. One są po prostu niższe, szersze i zdecydowanie głębsze i zapewne pasują do dedykowanego japońskiego amplitudera. Patrzymy, czy sprzedam 2 kolumny. Super, zobaczmy, tutaj jednak reklama dźwignią handlu. 2 kolumny, co się tutaj stało? Głośników jest dużo. Wysokotonowe walczyły, widać. Przegrały tą nierówną walkę, czyli zostały włożone po prostu inne na krótko. Możliwość, co tu jest napisane na dole? Czym to się charakteryzuje? M-Audio. No, trzeba było rozkminę zrobić. Fajnie jest tutaj pokryte tą skórą. To troszeczkę przeraża mocowanie tego wysokotonoca, czyli była płyta i po prostu się przewiercono i naklejono. No, nie zaszkodzi. Głośnik wysokotonowy też nie musi być duży, to nie musi być estradowy przetwornik. Ja się kiedyś przekonałem o tym za pomocą kolumn głośnikowych, bodajże marki Lewe, to jest model 5000 albo 6000, gdzieś są dość wysoko, więc nie będę po to sięgał nawet wspomnieniami, bo mogą spaść na głowę. Natomiast tam byłem dość ostrożny w stosunku do tego, bo głośnik wysokotonowy był wielkości zegarka. Mówię o całym głośniku, nie tylko o przetworniku. Co mnie jednak troszeczkę później wypięło z wrotek, z racji tego, że się okazało, że jednak to był wysokotonowy marki Audax, więc Lewe nawet w czymś dość budżetowym, bym powiedział, bo kolumna jest lekka z bazrefleksem. W bazrefleksie nie potrzebujecie mieć ciężkich, grubych ścian. Zagrała fenomenalnie, po prostu wypięła mnie i tutaj znajomego z wrotek totalnie, bo się tego nie spodziewaliśmy, że taka kolumna, ważąca tak niewiele, ale na wspaniałych przetwornikach potrafi tak dużo. Ale dużo powiedziałem na Sanio. SX 225 Łódź preferowane, czyli Sanio, czyli znowu Tonsila mamy tutaj w ładnym stanie. Myślę, że dla miłośników marki Tonsil 110 zł, cena fajna. To jest kawałek jednak mimo wszystko naszej historii, więc tutaj to by było warto może posiadać w zbiorach. A tutaj dla Sania pewnie robiliśmy troszeczkę lepiej niż dla siebie. Dbaliśmy o obcy kapitał i walutę. Tak więc Polak potrafi, jak się mu zapłaci. SSH. Tutaj te sobie podarujemy, to są raczej podarujemy, po czym klikam lata 90. Sony potrafi też klocki zrobić pod warunkiem, że nie zrobi tego samemu. Tutaj szybko dążę do tylnej ścianki, żeby zobaczyć, czy nalepku uda nam się powiększyć. Znamionowo z bazrefleksem malutkiej kolumny, jak widać tutaj po portach. Można stwierdzić, że to są do mini wieży, ale gdzie wyprodukowano nie powiemy. No, z wyglądu, z frontu ładne po prostu. Sony zawsze designersko potrafiło. Quelle. Dobra, tutaj zobaczymy. Heko Professional sobie... No właśnie, Heko. To już będzie trzecie Heko i obiecuję, że jeśli nie trafimy na jakieś rewelacje od Heko, to nie będę pokazywał. Jak widzicie, ewolucję. To jest pewnie model starszy troszeczkę, gdzie te głośniki jeszcze nie są tak ze sobą zespolone tym front panelem. Ale tutaj już widać, że ktoś nad tym czuwał, ktoś nad tym myślał, żeby to w miarę fajnie wyglądało. Tutaj dość spory ten front panel wyciągnięty, kopułka też zacna. Heko myślę, że ewentualnie warto zajrzeć sobie do środka. Tutaj widać, komuś już jednak gniazdo DIN nie odpowiadało, więc zrobił to na krótko. No i okej, jak widać. Rany są, kolumny swoje lata mają, swoje przeszły, więc i tak cud, że są w całości. Tutaj Uniwersum, to jest zawsze dla mnie ciekawostka, bo to ma Quelle 150 zł za kolumny. Natomiast Uniwersum, mam takie wrażenie ogólnie, potrafiła klocki kolumny, to są już lata 90. obstawiam tutaj. No, raczej lata 90. jeśli chodzi o głośniki, natomiast jak zwykle przedstawiono nam, gdzie wyprodukowano 100 W to wytrzymuje. Puszeczka, tutaj porty, to też by trzeba było zrobić taką rozkminę, jakie porty gdzie były produkowane, to widać, że są raczej budżetowe. No by trzeba było zrobić rozkminę, chociaż tutaj wcale też bym nie wykluczał Westry jakiejś, która tutaj gra. Reszta już ładnie plastik opanowano do perfekcji. Natomiast Uniwersum potrafi zagrać mimo wszystko, jak to wygląda.
P45, mieliśmy P30 wcześniej, tutaj mamy te same płaskie kolumny, ale już tak na bogato, czyli mamy dwa głośniczki. I dlaczego warto je kupić? Dlaczego ja bym chciał je kupić i dostałem silną toku? Ponieważ mamy tak, Sisa i dwa perlesy, jeszcze nie wiem czy nie na aluminiowych koszach, więc ja bym to łykał po prostu jak kaczka, trawkę czy też wodę, po prostu z racji na przetworniki, bo tutaj obudowa może nie jest, znaczy mówię, do Macalusena mam pewne uprzedzenia, natomiast tak, no, podaję w cenie samych kuterów. Zgadza się, właśnie to powiedziałem, że kupiłbym to dla przetworników, szczególnie te cztery w sumie niskotonowe, więc tutaj pan ma rację, to jest cena samych wysokotonowców w tym wypadku. Pan Tomek, gwiazdek 2/5 z Elbląga. Mam za daleko. Do Elbląga. Lecimy dalej. Panasonic SBCH 55 monitory. Panasonic, czyli dla większości z Was Technics. Bo taka prawda, to nie jest inna marka, to jest to samo praktycznie. Sam ostatnio zakupiłem właśnie Technicsa, cholernie rzadki magnetofon, tylko dlatego, że był jako Panasonic, a nie Technics, tak więc można. No, Espania, Panasonic. Espania, więc tak naprawdę nie wiadomo czym to gra, jak to gra. Lata 90. się kłaniają. Kolumna po prostu do grania. Tutaj już raczej bym nie szukał jakichś jamo z wstęgami, nie będziemy tutaj testować. Lecimy dalej. Grundig Boxy 300. Tu już jest tak szlachetnie, bym powiedział, tak. I Alsoniki. O! Bym przegapił. Boxy 300. Maskownica jest. Dobrze. Mam 300. Właśnie tu już się zaczynam gubić z tymi 300, bo mam 500, 510 czy 550. Tego było dość sporo. 300 nie powinna być trójdrożna. Widać się mylę. Jest tutaj trójdrożną kolumną. Grundig. Będzie grało, proszę Państwa. Tutaj nie ma co. Głośnik jest sprawność, świetny dźwięk. Tak, zgadza się, bo to jest stary Grundig. To są lata 70. Tutaj nie ma lipy. Widać, że głośniki też jeszcze tak bardzo w tył nie dostały. No tutaj jedynym problemem jest regeneracja ewentualna tego wysokotonowca, bo on jest stosunkowo mały, bo ta kopułeczka tutaj ma tylko 18 mm. To nie jest coś, co się kupuje na ogólnym portalu z Kickstarterem, czyli Allegro. Tylko jednak trzeba troszeczkę zachodu do tego. Reszta super, głośniczki niskotonowe również. Myślę, że tutaj, no niestety przy tej cenie musicie zawsze przymrużyć oczy na stal. To wymaga inwestycji, natomiast jeśli umieścicie je gdzieś na półce, bo to są zdecydowanie półkowe kolumny, czyli przy ścianie też powinny grać, będzie dobrze. Alsoniki tutaj bym SM60. Powiem wam tak, miałem 60, 90, 120 nawet chyba mam. Były jeszcze 150 bodajże. I ogólnie uwielbiam te kwadrale. Znaczy do kwadrala mam sentyment. Z racji tego, że to są małe kolumny, które potrafią dość sporo wytrzymać i dość sporo dać. Tutaj powiedzmy ile? 40 W. To wiecie, to jest taka kolumna wielkości głośnika komputerowego. Nie mówię, że salon, ale to już będzie fajnie grało, tak? Tutaj ktoś już chyba wymieniał zawieszenie, bo nie przypominam sobie, żeby te, chociaż może 90 były na piance, tutaj być może guma jest, czy było regenerowane, nie wiadomo, ale złotych 300 regeneracja powiedzmy stówkę pociągnęła, więc tutaj spoko. Możecie kupić taniej, ale taniej niekoniecznie będzie taniej, bo może być drożej. Ogólnie fajne kolumny, ale do małego pomieszczenia. I będzie to grało jak najbardziej. Padanice, super okazje. Tutaj myślę, że to oddzielne, bo tutaj korciło. Dobra, lecimy dalej, bo ten odcinek naprawdę będzie trwał za długo troszeczkę, ale to dlatego, że ja jestem, że tak powiem, w swoim żywiole w tym momencie, czyli dla mnie głośnik to jest połowa sukcesu dobrego zestawu stereo. Nie mniej, nie więcej. Jedno bez drugiego nie istnieje. Symbioza jest pomiędzy głośnikiem a wzmacniaczem. I myślę, że na tym to widać. BR 1430. Znowu ITT. Tym razem nie Hyperion, a Imperion.
Imperium dla odmiany. Tutaj kopułkę ktoś... Nie wiem, czy te kopułki mają jakieś takie magiczne właściwości, chociaż tutaj nie wiem, czy coś się nie stało z niskotonowym. Czy te kopułki nie mają jakichś magicznych właściwości? Ja sobie pozwolę poszukać. Tutaj. Czyli te Imperiony powinny tak wyglądać. No. Na dwoje babka wróżyła, powiem wam tak, bo tutaj widzę zdjęcia. Tu są membrany gładkie i być może właśnie one się pokończyły. Tutaj mamy na przykład włożony już Grundika, przetworniki lub podobne. Myślę, że tak. To jest stan oryginalny. Piankę szlak trafił oryginalną. Więc ci, co mieli zawzięcie, to znaczy, że im się podobał dźwięk tych kolumn, prawda? Ci, co mieli zawzięcie i docenili ich brzmienie, wymienili po prostu na nowe głośniki, tak jak tutaj widać. I tak to skończyło. Imperiony, dlatego też cena 350 zł, bo gra. Natomiast pod tym względem jestem jakim purystą i wolę mieć zawsze zepsute, ale do naprawy, ale oryginalne. Ale to jest tak jak mówię, moje zdanie, być może wam się akurat spodoba ta forma, a nie inna. To jest naprawdę kwestia mega umowna, co się podoba. Jak widać, nie zawsze trafia się na złoto. Tutaj muszę się zastanowić, co tu się stało, bo Alcrafty to mi się kojarzą z białymi membrami. Być może te tutaj są oryginalne AC110-2 MK2 zł 500. Dlaczego pan chce 500 zł za tę kolumnę? Zapytacie się. No bo ogólnie kwadrale, ja tak wam opowiem, niekoniecznie pokrótce. Kwadrale to były takie kolumny, które kiedyś kupiłem ja w większej ilości. O, tutaj mamy AC1100 kwadrale. Obok były Browny 810, obok były Grundiki 1500A Professional i sobie zrobiliśmy walny odsłuch, tak? Czyli po kolei. Natomiast te kwadrale to były chyba Turbo 13. Ja chciałem je odkupić już od gościa, który odkupił ode mnie to, ale sprzedał dalej. One robiły za podstawkę, bo one były lekkie, one miały wszystkie przetworniki papierowe i tak dalej. Tak jak właśnie tutaj te. I w końcu z braku laku, oczywiście Grundiki były dość wysoko, Browny wygrały. Potem podpięliśmy te kwadrale i się okazało, że kwadral, przynajmniej na tym zestawie wzmacniacz plus to nie dyskredytuje innych kolumn, po prostu na tym wzmacniaczu, jak zrobiliśmy odsłuch, kwadrale były ex aequo na pierwszym miejscu razem z Brownami, po prostu pozamiatały, gdzie tak jak zawsze nawet nie chcieliśmy ich brać pod uwagę z racji wyglądu, bo papierowy głośnik to mnie przekonało bardzo do tego, żeby nie ufać kopułkom, nie ufać temu nowoczesnemu designowi. Czasami lepiej wziąć coś starego, ale zrobionego naprawdę za kasę, za którą by was prawdopodobnie lub nie byłoby stać w tym momencie, jeśli te kolumny byłyby produkowane teraz, w dzisiejszych realiach, w tym samym standardzie, co wtedy pewnie większość z was by się śniła na ich widok, a teraz po prostu macie możliwość kupienia sobie kolumn, nie tamtych, za ułamek ich wartości. I to jest najśmieszniejsze w tym wszystkim, że zamiast tutaj dać im szansę, bo to naprawdę nie są jakieś takie olbrzymie, wymienić kable, kondensator, kupić lutownicę za złotych 80, to myślę, że dacie radę. Jeśli nie robicie tego w amoku, to spokojnie dacie sobie radę z tym, żeby to zagrało. Tutaj 280 zł, proszę. Audante. Tych kolumn było po prostu multum remy. Akurat tutaj dostałem od jednego z widzów de facto kolumny remy podobny, tylko już troszeczkę bardziej zrobione smakowo. No te tutaj one niestety nie są ładne. To są mimo wszystko DDR-y. One nie są ładne, natomiast to są kolumny, które moim zdaniem grają wyjątkowo dobrze. Mam tych rem 2 komplety, w sumie 3, nawet jeden szerokopasmowy na głośnikach Tonsila na licencji Pioniera szerokopasmowych i nie licząc tego, że muszę na to patrzeć do słuchania, fajna rzecz. Tutaj akurat uszczelka chyba pod tym głośnikiem, nawet wysoko średnio to jest po prostu z uszczelki starej od weków, od słoików, ale politurka, ale ryska, no i właśnie, politura, wysoki połysk. Uszczelki są, no i cholera wie, co tutaj zrobić. Myślę, że warto posłuchać, ale zobaczcie ile sprzętu, kolumn, kilka, ale sprzętu, całe hałdy, bo wzmacniacze można pionowo układać i to w dużej ilości i to nie boli nikogo, a z kolumnami to wierzcie mi, ja już wejść nie mogę. A jeszcze muszę 2 komplety, 3, w sumie 4 tam wcisnąć. Ok,
Summit SX370 Hanel. Summity to jest też taka marka, to jest de facto syn. W sumie tak, syn. Ale to jest spółka córka Heko, gdzie powiedzmy swoją drogą, no bardzo w skrócie to powiem, swoją drogą poszedł właściciel, no i robił summity. Tam z summitów nie uciekam, do summitów trzeba się przyzwyczaić, natomiast tutaj mamy 3 drożne kolumny. Coś tak mi nie pasuje, kolorystycznie coś tu się działo, tak powiem delikatnie. Ale okej, to pewnie zdjęcie troszeczkę gorzej wyszło niż to powinno wyglądać w rzeczywistości. Ten tył charakterystyczny to jest taka płyta naklejona po to, żeby był mniejszy rezonans i żeby lepiej troszeczkę obudowa pracowała, bo summity raczej w większości przypadków są zamkniętymi obudowami. Głośnik bardzo ciekawy, tutaj on przypomina troszkę dualowski głośnik, wysokotonowy, zresztą okej. To summita trzeba się przesłuchać i summita trzeba słuchać z odpowiedniej odległości, tak jak każdej kolumny, bo wiecie, to też mi się przypomina, że mój kolega kupił właśnie summity, ale to takie z rozpraszanym wysokim tonem, na przykład 20-25 na basie i mówi, że mu to nie gra. Ja mówię, wiesz co, odsuń to na drugi koniec pokoju, bo te kolumny za blisko jesteś nich i to wszystko ci się rozłazi. I rzeczywiście, jak się odsuną od nich na odpowiednią odległość, bo to jest bardzo ważne, bo to różni ludzie mówią, że oni to w brzuszku czują te mróweczki, bo basy 20 Hz mróweczki. Mróweczki to w brzuszku możecie mieć, a później sobie wyjdą otworkiem. Natomiast wracając do dźwięku, 20 Hz też nie będziecie mieli okazji posłuchać. Lepiej te kolumny mieć troszeczkę dalej. I stąd też troszeczkę głośniej trzeba zrobić, chyba że są skuteczne. Z racji tego, że ta fala, przynajmniej jeśli chodzi o tony niskie, ona musi mieć miejsce, żeby się rozepchać. To jest sinusoida, czyli musi iść góra, dół, tak? A powiedzmy te 20 Hz to jest, nie wiem, czy 8 czy 18 metrów. Cały przepływ. Więc mróweczki sobie zostawcie, możecie mówić co chcecie. Jak wam pasuje, zresztą to jest wasza sprawa, natomiast głośniki muszą być odpowiedniej długości. Chyba że kupicie monitory bliskiego pola, ale wtedy macie problem. Jak je odsuniecie lub z daleka słuchacie, bo nie będą grały. A co tutaj jest? Kolumny? No to jest chyba podpucha jakaś. No cóż, ja tutaj powiem tak, 300 zł, Warszawa, kolumny, czyli 2, ten 4 i jedna kolumna całkowicie sprawna, wszystkie głośniki, czyli niesprawne. Druga kolumna ma sprawny tylko średniotonowy głośnik, głośnik niskotonowy, wysokotonowy, martwe. No cóż, szkoda. Ach, no nic. Takie rzeczy bym ratował, ale no nie ma miejsca, ale bym ratował, ale nie ma miejsca i tu jest ten dylemat. Klasyka, ale zepsuta, więc lecimy dalej. No, to jest już dla chętnych. Jak będziemy robić odcinek, co warto ratować. O, mówiłem, 120 były. Ale Soniki, mam nadzieję, że tu dużo będzie się już powtarzało nam takich wynalazków. Były 60, później mamy 90, tu już są duże, 120, 150 bodajże są jeszcze większe, mają bass reflex, bo już większych nie szło zrobić. Natomiast tutaj, no bardzo lubię te kwadrale po prostu. To fajnie gra i fajnie kosztuje. Myślę, że warto i posłuchać. No tutaj 500 zł. No, to się zaczyna dopiero słuchanie tak naprawdę, bo to nie jest jakaś kwota powalająca. 500 zł na kolumny dobre. 500 zł bez złotówki. Brownów nie było. Browny zobaczymy. Browny zawsze cenimy. Tutaj z tą maskownicą, ona wygląda w ten sposób, jak wygląda, bo jakby to powiedzieć, pan, który to wymyślił, miał więcej fantazji niż rozumu. Tutaj nie wiadomo, czy pan Dieter Rams, ale chodzi o to, że ta maskownica w oryginale była wypukła na zewnątrz. To miało też w jakiś sposób rozpraszać fale akustyczne. Zawiecha do zrobienia, czyli do tych 500 zł doliczcie sobie 100 minimum, no a resztę w paluszkach wygnieciecie sobie. Więc troszeczkę więcej pieniążków, natomiast to są które? 600, 700, czyli duże. Nie wiem, skąd pan audiofilskie doświadczenie dźwiękowe. I tu rozumiem, że pan ma drugi komplet, który słuchał, a ten sprzedaje, bo jest handlarzem, bo słuchanie tego i mówienie o tym, że to jest audiofilski
Audiofiliskie, zgadzam się, to jest audiofilskie doświadczenie dźwiękowe, ale mówienie o tym, że to jest audiofilskie doświadczenie dźwiękowe, gdzie głośnik nie ma zawieszenia, to jak ja bym powiedział, lubię latać w kosmos. No. Tutaj też bym mógł to pociągnąć, ale już będziemy się rozpędzać w związku z tym. Ale coś ciekawego, ITT, zobaczmy, to jest Yamo kompakty. Kompakty się zdarzają, tutaj jest... O, Rubina sobie zobaczmy. Taka nazwa niespotykana, przynajmniej dla mnie. Quadral Rubin. No, standardowy kwadralik. Rubin. Prolog. 120 W wytrzymują 4 ohmy, 30 Hz. No jest... O! Kotek. Kotek był. Kotek, wilgoć, wszystko było, dobra. I A40. To z pewnością zobaczymy sobie A40. Tutaj zajrzałem. Chociaż to widać są raczej same próbki, samoklepy, tak, tutaj ktoś coś próbował, później zmienił zdanie i zostawił jak jest. Natomiast, kiedyś je oglądałem bodajże, tutaj mogą być fajne przetworniki, waga tego jest dość porażająca, bo 29 kg jedna kolumna, czyli materiału nikt, ktoś tutaj nie oszczędzał, szedł po bandzie. Na pewno solidne, tutaj jeszcze te wzmocnienia boczne. Ciężko mi się odnieść, to są takie ryzykowne troszeczkę kolumny, aczkolwiek mogą zagrać tutaj. Swoją drogą ten głośnik to jest też taka ciekawostka. On czemu ma ten pierścień tutaj taki parciany, przepraszam, nie parciany, tylko zgubiłem słowo. Bo to był głośnik mocowany od spodu. To jest dystans, po to, żeby zamontować go do tyłu płyty czołowej od kolumny. A stwierdził, zamontuje od przodu i pasuje i zostawił to. Ale tu wiedza bezużyteczna. No, to też jest świadectwem tego, że sam rób. 370 zł. I to zabolało. To mnie serduszko zabolało, bo najważniejszą rzecz w tej kolumnie ktoś po prostu bezceremonialnie wyrzucił. Czy niskotonowy, który tam powinien być, a nie było go niestety. Yamaha. Kolumny podstawkowe, czyli na podstawki, tak? No bo to jest logika. Jak podstawkowe, to nie na stole. Yamaha. No, tutaj już też jakieś nowsze rzeczy, więc lecimy dalej. Szukamy czegoś fajnego, takiego ze smakiem, coś co ja przynajmniej wiem, albo mam głębokie przeczucie, że zagra, a nie oglądamy obrazki sobie z nowymi rzeczami, bo to jest bez sensu. Tu chcę wam po prostu doradzić jako tako, na co popatrzeć, co ewentualnie w danej chwili jest w ofercie ciekawego, a nie tylko przeglądać i mówić, fajne, nie fajne. O, te są fajne. Te bym zaryzykował. Z racji tego, że po pierwsze wyglądają, po drugie wyglądają, po trzecie są z dobrych lat, po czwarte to Technicsy. I tak jak nie lubię, bo posiadam magnetofonu. Natomiast tak, kolumny tutaj już można powiedzieć, że raczej będą działać. Tu jest ważna rzecz. Bezpiecznik. Ogólnie tego spalić nie idzie. Z tyłu by wyglądał lepiej, ale za 5 stówek to jest fajna okazja. Te Technicsy, zakładam, że działają. One wymagają pracy, natomiast po pierwsze wygląd, po drugie raczej na 99% zagra to wybitnie. Mam takie malutkie kolumny monitory Technicsa. Gra to lepiej niż dobrze. Tak jak powiedziałem, nie jestem fanem wzmacniaczy, tak. O, to jest taka dygresja mała. Technics robił dość liniowe, z głębokim podpiciem basu wzmacniacze i nadrabiał to błyszczącymi kolumnami. Bank Olufsen robił świetne wzmacniacze i pieprzył to kolumnami. Nie wiem, czy to jest taka, no, ale znowu wychodzimy na zero, jakby suma gier wynosi 0. Być może kolumnami Bank Olufsen troszeczkę przytłumiał te wzmacniacze, nie wiem. Aczkolwiek się domyślam. Sprzedam kolumny, tutaj mamy Saby dla odmiany, też wyprodukowane przez Tonsila. Też klasyka polska gatunku. CE9596 Made in Poland. I to jest miło, że napisano Made in Poland. 200 zł, tutaj nie wiem, czy niskotonowy powinien być jaki, aczkolwiek chyba powinien. Bo już wieki minęły, jak te kolumny miałem w rączkach, tak więc nie chcę rączki dawać za to, bo bym stracił. Profesjonale to już sobie pominiemy. Jak widać, tych jakoś sporo, bo one się sprzedawały, one się nie psuły.
I one do naszych czasów przede wszystkim dość sporej ilości wytrzymały. Więc to się chwali, tak? Tak jak powiedziałem, to nie jest jakiś tam niesamowita budowa statku kosmicznego kolumna. Albo czas, albo troszeczkę pieniążków komuś dać. To umie, w przeciwieństwie na przykład do co niektórych. I z takich starych kolumn można zrobić naprawdę nowe. To samo co nowe, może nawet lepiej, bo obstawiam, że producenci nowych też mogą oszczędzać na pewnych rzeczach. Na przykład na miejscu produkcji, na czymś innym. Tak więc tutaj czasami wolałbym po prostu stare mieć i dobre niż nowe w tej samej cenie, ale zrobiłem tak, żeby producent na tym jeszcze zarobił, więc tutaj daję, myślę, producent, dystrybutor, importer, bardzo dużo osób po prostu po drodze. O, to tak porównanie. Idziecie do sklepu, kupujecie kolumny za 2000. Podatek? Jest? Odejmujecie. Tak w skrócie powiem. Macie i sprzedawcę, tak? Musi swoje zarobić, tak? Importer musi zarobić, plus transport musi kosztować i producent musi zarobić. Więc z tych 2000 robi się kolumna, nie wiem, za 400 zł. Więc tutaj jeśli mamy za 500 zł kolumnę starą, to nie wiem, czy nie wolałbym je tak dołożyć. Tutaj jest tak swoją drogą kolumny. Egzystują jak wszystkie głośniki oryginalne, więcej info na telefon. Cena za sztukę. No tego nie lubię. To jest taka zagrywka, powiedzmy, koledzy powiedzieli, że wiadomo kogo biznesu. Natomiast ewentualnie można by było powiedzieć, że to jest taka naleciałość, powiedzmy, sprzedaży głośników estradowych. Bo w przypadku sprzętu estradowego głośniki, czy też przetworniki, czy też kolumny sprzedaje się na sztuki. Nie komplet stereo, tylko sztuka. Więc ewentualnie tak mogę obronić tego sprzedawcę i to zrobiłem właśnie. Marantz. A ja tu widzę Philipsa. I nie wiem, kto z nas patrzy dobrze. Tak, jest to Philips. Poza niskotonowym, który tutaj się wydarzył przypadkiem. Ale to niekoniecznie. Philips, przepraszam, cofam, co powiedziałem, bo są śrubki. Chociaż wygląda jak Philips. No ja bym sobie dał rękę obciąć, że to był Philips. Fajny. Ten dół jest piękny. Kurczę, szkoda, że takie zniszczone, bo tutaj widzę potencjał. To jest Philips. Więc tutaj brakuje nam tylko niskotonowego Philipsa z ładnym jakimś kołnierzem, który tu był i może coś by z tego szło zrobić. Philips poprawił sąsiedzi, czyli dał 3 śrubki zamiast zaklejać wszystko klejem. Chwała za to. JVC S88. JVC, Wiktorki zawsze. Gdzie Wiktory wyprodukowane? Victor Company of Japan, czy JVC. Japan Company Victor. Nie, Japan Victor Company, ojej. Limited. Tokyo Japan. Made in Japan. S88B. Tył input. Put in. Input. Od tyłu przeczytałem. Put in. S88. Okej, tutaj być może nie. Wstęga chyba nie będzie. Taka maskownica dość wesoła. Fajne. Tu już jest naprawdę ładnie. Mam nadzieję, że druga kolumna wygląda podobnie. No tutaj dla mnie śników japońszczyzny. No niestety. To jest drewno. Tym ludzie rzucają, bo to jest drewno i ogólnie wyglądają super. Może być 400. Wiktorki powinny zagrać. Natomiast tym, co do JVC, bardzo zwracam uwagę na wysokie, czy one są tam, czy wszystko jest w porządku i tyle. Kolumny Siemens Braun 03576, czyli Siemens czy Braun, to no. 500 polskich złotych, kolumny Siemens czy Braun, Siemens czy Braun, no kurczę, pytania na Siemensy. Braun Siemens, no. Dobra, nie, to tutaj się trochę zirytowałem, bo używanie dwóch nazw producentów w stosunku do jednych kolumn i ja się muszę domyślać, co autor ma na myśli, oznacza, że nie wiem, czy mam do czynienia, a w przypadku tego odcinka nie będę robił rozkminy, więc lecę dalej. Zniszczone pomijamy sobie troszeczkę. Warfendale. Ciekawe, czy wysokie działają. Dentony. 200 zł. Ojej, grają wszystkie. No to tutaj powiem to tak, klasyka jest, typowo angielskie wykonanie, bym powiedział, natomiast Warfendale tak,
Otwieramy, wymieniamy kondensatory, czyścimy, wymieniamy kable, czyścimy i tak dalej, ale poza tym no, klej się trochę psuł. No, Warfendale klasyczne, też dość miłe dla ucha, kolumienki, ten głośnik wysokonowy. Szkoda, że tutaj jest zakryty siatką, bo on jest taki, jakby powiedzieć, to konstrukcyjnie był przedstawiony jako podwójny głośnik. On miał jakby cewkę, ale zamiast zawieszenia tradycyjnego, tak jak tutaj mamy do czynienia, on miał drugie przetłoczenie jakby średniotonowe i ta cewka, powiedzmy, odpowiednim wychyłem, odpowiednimi drganiami, ona wprawiała w ruch jakby obydwa elementy głośnika, zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny, więc on tym samym miał dużo szersze pasmo do przenoszenia i był różowy. I w moim przypadku spotkałem się z kolumnami, gdzie przeważnie miałem któryś z nich spalony niestety. Patrz, wymień kondensatory, kable, wyczyść. Lecimy dalej. Kolejna strona 7. Ok, to będzie króciutki odcinek. Philips. Moc. I co z tą mocą? Mocy przybywaj to było chyba, tak? Lub mam moc, chociaż nie, tutaj by można było powiedzieć, że mam fazę, jak chwycę odpowiedni kabel. No cóż, ładne, to fakt. Warto utrzymania? Absolutnie. Wysokie, to mówiłem w przypadku marańców zrobionych przez Philipsa, a tutaj mówię w przypadku Philipsów, proszę, żeby tutaj cokolwiek naprawić, to jest robota rzemieślnicza lub młotkowego. Nie wiem, co bardziej pasuje do tego, ale po prostu te głośniki są zaklejone na amen i tego ruszyć się nie da bez użycia siły fizycznej. Dół mam nadzieję, że będzie szłoby mniej. Natomiast kolumny przepiękne, to są bardzo fajnie wykonane kolumny. Tutaj serduszko mi mocniej zabiło, szczerze mówiąc, tylko to znowu, że nie są kolumny gotowe do użycia w cenie 250 zł, tylko jeszcze testówkę plus wysyłka plus coś tam trzeba doliczyć, czyli robi się nam 400 zł za te kolumny, natomiast przy cenie 400 zł ja bym powiedział, że absolutnie piękna rzecz, tylko mon Dieu uważać na te głośniczki, bo jak one wam walną, to jest duży problem, a wykonanie, no, jest ładnie. No, tu bym powalczył o nie. Naprawdę bym powalczył, bo to jest... Zresztą widzicie sami, jak to wygląda. A wygląda dobrze. Wyjątkowo dobrze. Lećmy dalej sobie. Głośniki Microlab. Nie wiem, czy czegoś nie spieprzyłem i kolory się nie zmieniły, tak więc... Wracamy dalej. Musiałem spauzować troszeczkę. Zrobiłem się czerwony. Dobrze, że tego nie widzicie. Jest noc. Ja mam wyświetlacz nocny. Nieważne. O, za dużo gadania. Z karty 90. Z karty 90. Czyli co zostało. No tutaj nawet nie zostało Stonsila, bo z karty była taka firma warszawska, przynajmniej to co kiedyś. No składali i lepili po prostu z tego co Stonsila zostało w latach 90. i taki z kart powstał 90. Tam bodajże wyższe modele jeszcze były, gdzie tych głośników było naprawdę nakichane, te powiedzmy są klasyczne, natomiast tutaj wysokotonowe wygląda jak Philips, więc coś tu się działo, trzyba z refleksy, taki powiedzmy Altus z lata 90. Lecimy sobie dalej. Acron, to jest ciekawostka, rarytas bym powiedział. Kurczę, przyznam się szczerze, mam je. Tu muszę poprawić, bo tył w tej kolumnie mi się troszeczkę Nie, tutaj nie w tej. To jeszcze je słuchałem po prostu. Okej, tu bije się pierś. 400. Acronów ogólnie dużo nie było, bo Acron to był pan bodajże, który pracował dla firmy Brown, którą wcześniej wymienialiśmy. On założył sobie Acrona. Trochę patentów chyba od Browna pożyczył, a Brown niekoniecznie się na to zgodził, więc Brown go dojechał w sądzie dość ostro. Tak więc Acron się skończył. Kolumny fajne, konkurencyjne dla Browna, wysoka półka. Myślę, że to fajnie. Nawet nie pamiętam, czy ich słuchałem. Tak więc tutaj wybaczcie, ale tutaj nie wypowiem się, czy miałem okazję je słuchać. Natomiast widać troszeczkę Heko, trochę Browna, ale bliżej do Browna temu. 400 zł. Tu by było warto, jeśli ktoś z okolic Pruszkowa, posłuchać. Philipsy 22, 484. Tutaj wspomnę to jeszcze raz, co mówiłem. Fajne kolumny, tutaj taki model powiedzmy podstawowy, natomiast wysokotonowy, jeśli zajedziecie go, to żegnacie się z nim, bo tutaj ten czarny element jest po prostu wklejony w resztę głośnika. To jest już robota rzemieślnicza, żeby to
wymienić, a de facto kopułka jest zwykła. Włożona. Cała reszta, no Philipsy. Normalnie ładnie Philipsy. Ile kosztuje ten komplecik? 500 zł. Wygląd spoko. Tutaj akurat na spokojnie, po prostu tutaj na spokojnie. To pominiemy, bo widzę, że tutaj wysokotonowy zmienił się troszeczkę. Lecimy dalej, szukamy czegoś ciekawego. Siemens RL. Nowe Siemensy, szkoda troszeczkę. ZG10. No i hołd dla Tonsila. 200 zł. Jeśli Was to nie przeraża, to jest druga seria praktycznie ZG10. Wyjątkowo dobre kolumny. Ja bym to mógł spokojnie postawić obok Baką Lucena. Jeśli byśmy zrobili ślepy test w tym wypadku, to myślę, że mało osób by rozpoznało różnicę pomiędzy Baką Lucenem a Tonsilem. Wiem, że wszyscy szukają tych głośników z kobaltowym, niskotonowym tutaj przetwornikiem, natomiast powiem to tak, przetwornik tutaj może powiem inaczej. Ja porównywałem ten przetwornik tutaj na przysłowiowej szmacie, na tkaninie, na płótnie z kobaltem. 1 do 1, stały obok siebie. Różnicy nie ma, więc czy przepłacać warto? Koniecznie tutaj 200 zł. Są wykonane po polsku, owszem, bo tu powinny być te maskownice. No przede wszystkim maskownice to jeszcze w tym wypadku chyba białe. Nie wiem czy są, ale no cóż, jedno zdjęcie. Lecimy dalej. Tam Sony były, ale takie, no właśnie te Sony były, ale Sony sobie podarujemy lata 90. 360 boxy, no to tutaj boxy tych mniejszych serii też są ładne. To jest taka seria powiedzmy profesjonal, albo nawet po profesjonal. 360, czyli małe monitory, robione według starej szkoły. Tutaj wyglądowo popracowali troszeczkę. O, z tego mam chyba 560, chyba 660, czyli trójdroże. Fajnie wykonane, ładne, więc tutaj nie ma lipy. Brown zrobił 300 zł, mam nadzieję, że więcej niż jedna kolumna. Kolumny, proszę. Naprawdę do 500 zł z tych takich niekoniecznie dużych zestawów głośnikowych, ale powiedzmy tych małych, średnich, tutaj abstrahując coś od stanu, można sporo znaleźć ciekawych. Telefunken WB61H, czyli mamy taki jeden ze starszych kolumn dostępnych tutaj. Widzę, że ta strona nie zgadza się z tą stroną, ale to jest nieistotne w tym wypadku, bo... Ach, dobra, dla mnie jest nieistotne. 15 W mocy, więc przeznaczona raczej do starego wzmacniacza 10-15 W, ale to oznacza, że one są dość skuteczne. Więc przy tych 15 W prawdopodobnie będą grały tak samo głośno jak kolumny, powiedzmy, o mocy 50 W szczytowej, czyli tej, które się palą. I będzie dość dobrze. Wszystkie głośniki grają, wszystkie 4 głośniki w 2 kolumnach. Klasyka Telefunkena, zapraszam do słuchania. To czasami to, no klasyka, no stare, no. No to już klasyka. Ale stare czy nowe, no zakładając, że to zapewne się nie zmieniło od ostatnich 100 lat, czy stare czy nowe, no to w zasadzie czy klasyka można to nazwać niekoniecznie, po prostu wyprodukowane troszeczkę wcześniej, troszeczkę inaczej. No, właśnie, znaczy ciężko, wiecie, mam nadzieję, że o co mi mniej więcej chodzi, tak, że to jest cały czas to samo, tylko wygląda może inaczej, może lepiej, może lepszy lakierek, może coś innego, 2 sztuki i stare po 3 głośniki kolumny, czyli 25, tak, 25 do góry nogami. Zawieszenie robi się drogo, no nic. Wspomnienia. Przy tych kolumnach akurat dla mnie to jest kolumna, która troszeczkę brakuje. Ten głośnik wysokotonowy, on właściwie jest bardziej średniotonowy przez tą swoją sztywność i wielkość i są pewne problemy. Zobaczmy sobie Sharpa. Isofony poniżej jeszcze ładne. Ojej, tu się robi naprawdę mięsko fajne. Sharp tak pro forma, bo Sharp nie wiadomo gdzie był wyprodukowany, przez kogo był wyprodukowany. Bass Reflex taki dość, brzydko mówiąc, zajebiście duży. Sharp Corporation, aż mnie ciekawi gdzie to byłoby wyklepane. Made in Germany, czyli mamy niemiecką kolumnę Sharpa z bardzo dużym bass refleksem. No i tutaj powiem wam tak, to już by u mnie znalazło miejsce w serduszku, jak to mój syn mówi, z racji właśnie tego cholernego otworu po prawej stronie. Mega mnie to ciekawi, co za głośnik, pewnie Quadrala tu włożyli, że potrzebuje takiego otworu, żeby popeczkę robić sobie. To jest ciekawe.
Ty ciekawie, to jest ciekawe dla mnie przynajmniej, jako kogoś, kto chce posłuchać, nie tylko posłuchać, jak ktoś gada, czyli ja teraz, o kolumnach, tylko właśnie posłuchać kolumn. Okej. Isofon. Klasyka, klasyka. Fajne głośniki. Tutaj nie ma co za dużo. Gadaj na 20, 20, 10 plus wysokotonowy. Pasmo 45, 30 decybeli. No, wygląd sporny bym powiedział. To już też tak jak ze wszystkim. Coś się komu podoba, jedni wolą takie coś. No tutaj marka dość znacząca, znamienita. Pan uparcie do góry nogami chce je słuchać, a ktoś może się kiedyś pomylił do góry nogami tą po prostu płytę tylnią przekleił. Chociaż dobra, nie wnikam, bo tutaj różnie to bywa. Jakaś była... Widzicie, co tu się dzieje, tak? Może rozkminę robić, czy to w ogóle było tak przekręcone, ale no tak zostało. Ogólnie isofony 4,5 stówy. Tutaj wygląd trochę boli, no ale to cóż, za isofona trzeba czasami zapłacić troszeczkę. A isofony, przynajmniej tak co ja słyszałem, no to mózg trzepacze, ale to są już naprawdę gigantyczne kolumny. W porównaniu z tymi przynajmniej. Tutaj mamy Saby. Przyznam się szczerze, też kupiłem kiedyś ten zestaw, tylko trafiłem na wersję z pianką i mi się rozleciał głośnik. Nie miałem wizji, żeby go naprawiać, więc wysokotonowy poszedł tutaj do kolegi. Ciekawy jestem, jak to zagada, sądząc po cenie, nawet całkiem fajnie. Malutkie kolumny przede wszystkim, zacznijmy od tego, to jest 16 chyba na basie, czy też nawet 13 cm głośnik niskotonowy, więc taka klasa głośników pokojowych, półkowych, zaciągane podstawkowe. Beovoxy 45, tu sobie podaruję, bo ufam te kolumny. RB500. RB500. Chwila konsternacji z mojej strony, czy ja mam RB500? Chyba mam RB500, tak, tu powinien być pasek taki naklejony. Nie, 400 mam. Ja mam po prostu bezśrednio do Nobertsa. Ale ktoś się ładnie postarał. On skubany. Ładnie zrobiony. Coś. Okej. To jest dla chętnych. Po prostu. Grają przynajmniej 400 z tej serii. To jest taka końcóweczka. Oni już troszeczkę muskali, że tak powiem, budżetowe zestawy głośnikowe, tak więc tutaj będzie grało, ale potrzebujesz takiego dość chamskiego wzmacniacza, trochę mocniejszego. To nie są delikatne kolumny do pieszczenia, one muszą mieć troszeczkę prądu na górze, na dole, żeby ruszyły. CS-y 511A Pioniery. Chwila ciszy. Tu jest dwudrożny bezrefleks. Świateczka delikatna, naklejona bym powiedział, dyplomatycznie. Input level, no ale klasyczne Pioniery. Tutaj troszeczkę roboty was czeka, ale 200 zł za dwie kolumny. Pioniera z początku lat 70. to myślę nie jest ból dupy straszny. Tą siatkę tylko zmienicie na czarną. I powinno być ok. Tu jest akurat myślę w miarę okazja. No i znaczka Pioniera brakuje, ale to już jakby mieć siatkę to raczej nie będzie problemu z tym. No tutaj jeszcze chyba portu brakuje nam lekko. Innego w tym wypadku. No, są jakieś tam mankamenty, ale do przeżycia tutaj tak zwana cena czyni cuda. Bo będziesz cieszył się moją muzyką, kto to sprzedaje? No nie. Dobra. Lecimy dalej. Strona 9. Audiorama 700, czyli pół kolumny. Bo te kolumny absolutnie nie grają same. One wymagają albo kolumn z wyjściem, albo chociaż jednej kolumny z dwoma wyjściami. Czyli to jest tak naprawdę pół systemu. 350 zł to cena robi też robotę, bo one są dość tanie. No widziały lepsze czasy, no ale cóż, tutaj trochę roboty ręcznej, natomiast piękne kolumny i w połączeniu z dobrym zestawem bazowym, czyli tam gdzie są te niskotonowe głośniki powiedzmy. Boombox 402 do zestawu, tak. Boombox jest? Jest. 402. Czy ten bardziej klasyczny tutaj jest? Więc tak. Fajny zestaw, cena ok, 350 zł plus 550 za bassboxa. No trochę droższe są ładne. Ładne są trochę droższe, przepraszam. I 10-20 będę musiał kupić na części.
ale to kiedyś. Lecimy dalej. Unitrafonika. Tu zakładam A17 nam się trafiły. A nie, jeszcze lepiej. Ale kolumna 1. A12? Nie. A12. A11, czyli szerokopasmowa. Te kolumny kiedyś odsłuchamy, bo mam akurat dwie takie kolumny. A11 albo 12 na szerokopasmowym jajeczku. Dużym jajeczku. Tutaj cudawianki jeszcze. U mnie w salonie można by było odsłuchać sobie. Jakby ktoś miał ochotę, niech napisze, zadzwoni. Nie boję się ludzi. Chyba że ludzie się boją mnie. No to już jest trochę problematyczne. Tu mamy kobalty, już 2 razy droższe od tamtych na szmacie. ZGZ10 to Sila. O, tu mamy starsze przedwodniki włożone. Ale mamy maskownicę, ogólny stan jest taki dość fajny. Politura jest, wypolerować. Maskownice są, jest ok. 500 zł. No niestety, za dobre kolumny, nawet polskie, trzeba zapłacić. A tutaj już jest fajnie, ten głośnik wysokotonowy też jest fenomenalny. Oczywiście nie do salonu, nie do głośnego grania, ale do normalnego słuchania muzyki, tak żeby sobie coś robić. Nawet, bo przy muzyce możecie robić bardzo dużo różnych rzeczy ciekawych. To się nadaje. Te sobie spojrzymy, bo tutaj SK215 kolumny. Są to po wielkości wtyczki raczej maleństwa szerokopasmowe. No i to jest raczej dla kogoś, kto ma, powiedzmy, nawet radio lampowe bym zaryzykował, bo myślę, że do lampy by się nadawały. Tutaj już raczej cena jest maksymalna za ten system. Głośników, to w tym wypadku słowo głośników jest jak najbardziej na miejscu Namco. Namco sobie zobaczymy NSR-y. Prawie Yamaha. Ale ktoś projektował. Dobrze, że nóżki nie są na stałe. High, middle. No to jest spora tam tajemnica. Jakby to był Koral, nie? Głośnik Korala w tym wypadku. To by było już ciekawie zdecydowanie. Produkcja japońska. Ogólnie nie licząc nóżek pod spodem wygląda to fajnie. Na drewnianych podstawach. Niestety. Aha, one są. Okej. Tu niestety powiem, że jestem dość ciekaw tych Namco. Kto dał tutaj głośniczki i może być ciekawie w tym wypadku. Nóżki. No, nóżki sobie skomentujcie sami. M800. Tutaj nie wiem, znaczy wiem. Kolumny głośniki niskotonowe raczej powinny być inne troszeczkę. Czyli bez kopułki tej przeciwpyłowej. Tu bym znak zapytania dał. Natomiast tak, one może wyglądają na plastik, ale to broń Boże nie jest plastik, to jest po prostu pod wysoką temperaturą ciśnienie uformowana płyta MDF. Ze wszystkich tych profesjonali 1500, 2500, M1500, M2500, M3000, M3500, wszystkich grunników praktycznie, model M1500 gra najlepiej. Nie wiem jak 800, ale też mogą zaskoczyć, bo 800 to jest odpowiednik profesjonala 1500, bo tam jest głośnik basowy 20 cm, modelu M1500 mamy już 25 zamkniętą w fajnej obudowie. Wyglądowo może to się nie spina każdemu, ale dźwiękowo się spina niesamowicie, wręcz bym powiedział. Elixir 22 to są właśnie te, co mam jako dawcę i nie chcę ich psuć, bo to gra fajnie. Po prostu bardzo przyzwoite kolumny do Japończyka. Coś przyzwoitego, co chcecie, możecie kupić. Będzie bas, będzie góra, będzie środek. Przyzwoite po prostu kolumny w tym wypadku. RFT B3010. RFT teraz się troszeczkę fame zrobił na BR-y w Niemczech, bo jednak się okazało, że robili coś fajnego przez tyle lat niedocenianego i teraz mają problem straszny w związku z tym. Scan Acoustic Scanner SLB 150 za 300 zł. Zobaczmy, co się od Janie powoliło. CIS niskotonowy. Reszta nie mam pojęcia, czy ta płyta powinna tak wyglądać. Niekoniecznie, ale 300 zł. No i się komuś to nie przeszkadza, taka budowa, nie inna, to go for it. Tylko no, boję się, że nie wiem, co jest tutaj na górze. Tu na pewno CIS. 300 za 2 CISy 20 to i tak jest dobra cena, więc
Tutaj powiedzmy dla głośnika niskotonowego można by było zaryzykować. Góra pewnie też będzie sisowska, natomiast dlaczego ta obudowa tak wygląda? Nie wiem. Scan Acoustic, Scan SL B150. Zobaczmy w wyszukiwarce, bo to już trzeba sprawdzić, czy w grafice znajdziemy takie kolumny, które czy tak powinny wyglądać, czy inaczej. SLB 150 to był, tak? 150. No nie. To chyba troszeczkę inaczej powinno wyglądać. Tu swoją drogą widać, że też pod marką nie Uniwersum, tylko zapomniałem słowa. Ale dobra, czyli coś tu się mogło stać po prostu z tą osłoną. Ona nagle mogła tu wyrosnąć. SB25 Philipsa. To też jest ciekawe, bo bardzo chciałem im posłuchać, natomiast mój okaz kupiłem dawno temu i tak jak otwarłem paczkę, tak je wyrzuciłem, bo były totalnie przegnite, nie nadawały się do niczego, ale byłem ciekaw właśnie tego głośnika wysokotonowego i nadal jestem. Niekoniecznie w tym momencie, tak jak powiedziałem, z miejscem jest problem, ale nadal jestem ciekaw tego zestawienia, bo głośnik wysokotonowy wygląda naprawdę fajnie. Przypomina te polskie, przypomina Perlesy, przypomina multum innych papierowych wysokotonowych, natomiast tu może być całkiem przyjemny dźwięk, bo to jest jednak starsza kolumna, raczej początek lat 70. i dlatego by mnie interesowało. Przynajmniej to. Lećmy dalej sobie. M600 to tak proforma, może tutaj będzie widać ten niskotonowy, który teoretycznie powinien być. Powinien być taki właśnie głośnik, więc tam obawiam się, że poszło coś nie tak. Skoro 600 1500 mają taki głośnik, to dlaczego 800 miałoby mieć inny? Też maleństwa, tutaj 500 zł, czyli pan wie, że to dobrze gra, że to dobre jest. Jakby było niedobre, to by 50 zł kosztowało, więc coś jest na rzeczy. 40 Hz, więc nisko sadzą. Tak jak powiedziałem, budowa dość dyskusyjna, ale to już pytanie, czy słuchacie, czy oglądacie. Bo telewizor akurat możecie słuchać i oglądać, ale też nie podziwiacie jego formy za każdym razem. To ma służyć do tego, do czego zostało przeznaczone. Ale nie przeszkadzać też. Estetyka jest ważna, bo jednak jesteśmy wzrokowcami głównie. Heko Concertino 250 do małej renowacji. Te kolumny czekają podobne na odsłuch u mnie, więc to sobie zostawimy. Jeszcze nie chcę się wypowiadać na ten temat. Natomiast z tego co pamiętam, to były dość nowe kolumny, nowe konstrukcje i tam może być problem, że coś trzeba dopompować paliwka, tudzież prądu. To co mówiłem na początku odcinka. Blaupunkt Lab 062 i tu już jest bardzo ciekawie. Za wygląd 10×10. Za gabaryty obstawiam szerokie pasmo, ale to też sobie zweryfikujmy tutaj na szybciutko. Mamy to opisane, gdzieś pokazane, no dużo zdjęć nie ma, o dziwo, tych labów, natomiast laby to jest, no to jest klasa sama w sobie. Kolumny lab punkta 0,62 to będzie ten tutaj, ale to widzę, że nie będzie nic szczególnego. Jeden głosik, tak jest. 6 W. Małe kolumny. Ale tu są, bo już jeśli macie jakąś lampę słabszą, no to jest dobrej epoki i lampa na takim głośniku no, robi szaleństwo. Niekoniecznie może dużo basu, ale robi szaleństwo z całą resztą, czyli macie te detale, których nigdy nie dotykaliście, po prostu nie ugniataliście stopami, bo to jest lampa. Namiastką dobrego brzmienia to właśnie takiego lampowego, gdzie różne rzeczy nowe, których nie słyszeliście, bo to jest właśnie fenomen lampy, wychodzą. Fischery STF 190 model. Fischer 190. No to są takie, powiedzmy, one występowały też pod marką Stema bodajże, więc raczej norweska produkcja. Co do Fischerów, myślę, że tu będzie ok. Ładnie, głośniej nie ma żadnych uszkodzeń. Gdzieś widziałem, że można sprawdzić sobie, co to jest za zestaw głośników. Nie wiem, czy to nie są jakieś właśnie norweskie też przetworniki. Nie ryzykował. Fischer to też jest taka dość bezpieczna marka, jeśli chodzi o kolumny głośnikowe.
kwestia, czy się Wam podoba. Wypada poczytać troszeczkę, natomiast tutaj myślę, że warto, a stan widać jest ładny tych głośników, kolumn, zestawów, obudów głośnikowych jest dość ładny. LB47 by Normende. Coś tu się dzieje. Mi coś tutaj nie pasuje, bo mamy czterodrożne kolumny. Zdolnie techniczne jak nowe, miano 66 na 30, no 15 kg. Odbiór osobisty, Płońsk, Mazowieckie. Jak ktoś jest z Płońska, ja teraz macham jak króliczek łapkami. Jak ktoś jest z Płońska, niech zasuwa po te kolumny, a nawet się nie pyta, bo tutaj nie mamy o czym rozmawiać za bardzo. Patrząc na okres, w którym to były produkowane gabaryty i ilość głośników, tu może być lepiej niż dobrze. Ewentualnie sprawdzić kondensatory LB47, aż mam ochotę sobie spojrzeć, czym to się je. Czy gdzieś są zdjęcia tego wszystkiego. I tu jest właśnie kwestia marki. Jakby na tym pisało coś lepszego, na przykład lepszego, coś innego typu Brown, co bardziej jest znane, albo nie wiem, JBL, no tutaj już pojechałem troszeczkę, to już ludzie by się o to zabijali. Ja tak sobie spokojnie czeka, a co to za Normende? Ciekawe. Na przyszłość. Dobra, to co muszę zobaczyć, co to jest. Ogólnie myślę, że warto te LB47, patrząc na ilość przewodników i to, że Normende i że no okej. To nawet ja bym sobie dodał do ulubionych, szczerze mówiąc, bo no nie mam do Płońska, ale no cóż, odcinek jest dla Was, mówi się pupa. 25, grundiki pomijamy też, myślę, Carnage już mieliśmy, no szukamy dalej ciekawych. LX90, tu jest coś, na co muszę spojrzeć, cóż to jest? Chwila zadumy nad tym, na co patrzę. Tu warto by było zobaczyć ten głośnik, szczególnie mnie interesuje ten średniotonowy, tutaj wysokotonowy raczej nie jest porywający. Pozostałe dwa również też nie urywają tyłka. Nie wiem co ty myślisz, szczerze mówiąc. 500 zł, no na pewno tu. I tyle w temacie. Myślę, że po opublikowaniu filmach to i do tego momentu, czyli już będzie dobrą godzinkę po, dotrze do te kolumny znikną. Metal 70, proszę, to znaczy, że są zrobione z metalu. I Sofan też się bawił w takim razie. Ciężką muzykę. To tak bardzo ciężką. Radiator? Nie są aktywne? Nie. No tu już ciekawe. Po co radiator kolumny? Patrzcie na jej gabaryty. Ja akurat testuję teraz właśnie Hitachi. Głośniki właśnie podobnej gabarytu, może trochę płytsze nawet od tych. Jest fajnie. Tam jest kontur wymagany, ale jest fajnie. Tutaj też jest, myślę, dość ciekawie. Coś oryginalnego, co może też jako broń obuchowa służyć. Pan ma większe głośniki, ten po prostu kupił z ciekawości. Teraz wystawia. Też z ciekawości. Ze statywami kolumny, to statywy dość ważne. Technics, zobaczmy sobie 3010 model Technicsa. Tu chyba nie będziemy mieli za bardzo na co spojrzeć, szczerze mówiąc. Czyli kolumny takie raczej budżetowe. Długodrożne 35 W. Matsushita. Tak się powinno to mówić, czy Technics, czy Panasonic Matsushita. RS53 Quadral. RS53. Czyli też, tak bym powiedział, troszeczkę, no, trochę nowsze, trochę inaczej wykonane. I tu mnie zatkało. To tak było tutaj, czy to są? Nie, to są dodatkowe głośniki, jakiś pan sprzedaje. Aha, głośniki, dobra. Te też będą czekać, bo akurat mam je pod marką Dual, ten zestaw głośnikowy, do testów. Tak więc ogólnie powinno być ok. Tutaj z głośnikami pan tutaj ogólnie za to liczy 120 zł, więc można za stówkę wydać i nie będzie złego grania w tym wypadku. P+A Delta. Tu obstawiam, że to jest coś, co gra do góry, poza wysokotonowcami, bo wysokotonowce jednak umieszczanie w kierunku sufitu głośnika jest trochę dziwnym pomysłem.
Więc tutaj jak widać postaramy się, żeby jednak wysokotonowce grały w kierunku słuchającego. Ale T plus A raczej wiedziało, co robi, tak więc no ewentualnie ta maskownica to mnie troszeczkę dziwi. Pewnie oryginalnie była siatka po całości, bo wątpię, żeby ktoś zestawił z łaski swojej wysoko i średniotonowy w takim stanie do góry patrzący. Ale powiem tu tak, 500 zł. Co do średniaka się nie powiem. Wysokotonowe to są perlesy, więc tutaj macie 400 zł w samych wysokotonowcach. Tak by the way, to są jeden z najlepszych głośników wysokotonowych, jakie możecie kupić do normalnego słuchania. Właśnie te perlesy. Sam kupowałem jednego po 120 zł kiedyś, więc stówkę macie spokojnie, 400 same wysokie, reszta gratis. Tyle w temacie. Co do tego, jak to gra, nie wiem, bo tutaj te średniotonowe mi tak trochę westran też zajeżdżają. Tak więc tutaj perlesy z drugiej strony westra i tak niekoniecznie mam też jeden model, który patrzy do góry, ale tam patrzą wszystkie głośniki, łącznie z kopułkowym wysokotonowym, więc kiedyś będą testy. Trzeba je zacząć robić w końcu. H4 na 120 też mieliśmy tutaj za 170 zł. To marka model, no już taniej chyba nie będzie jeszcze tutaj, więc tutaj widać co jakieś może oznaki są na głośników, ale ITT to jest Nokia, a Nokia nie robiła lipy jeśli chodzi o głośniki. Duale CL143 model. No i cóż można powiedzieć o tych dualach. Te duale warto wziąć dla tego wysokotonowca. Koniec cytatu. To jest MBHTL, wersja B bodajże, czyli jajowata, ale poza tym kształtem nie różni się niczym. Głośnik wysokotonowy sam testuję w K plus H poniekąd, w podobnych gabarytach obudowie i gra to wybitnie. Jeśli tutaj wysokotonowy działa, no to tutaj no jest grubo, tak. Tutaj za 2,5 stówy myślę, że to też jest fajny zakup, szczególnie, że te paczki nie wyglądają jakoś tak, no wiadomo, wywidziały lepsze czasy, też trzeba to zadbać, ale ogólnie zestaw głośników za 2,5 stówy, myślę, że sam bym się na tym pochylił bardzo chętnie, szczególnie do tego wysokotonowca. Patrzcie, on idzie od 1500 Hz i ciągnie do góry, więc już dość nisko schodzi i to jest 19 mm kopułkowy, czyli nie 24. Jest bardzo mały, lekki, szybszy i troszeczkę, znaczy szybszy, no mały, lekki. Przy tym na tym skończymy powiedzmy tą wypowiedź. Teraz tak, myślę, że nie będę was męczył w tym odcinku, siebie też, bo to już się ściemniło u mnie troszeczkę. Postaram się mniej więcej od tej strony zacząć odcinek następny. Ja przepraszam, że tak niespodziewanie kończę jak hiszpańska inkwizycja. Ale robi się ciemno późno, a nie chcę sam siebie zamęczyć przed pójściem do pracy. Mam nadzieję, że dobrze spędziliście ten odcinek ze mną. Jeszcze szukam tą stronę, obiecałem, to jeszcze spojrzę. Pewnie się troszeczkę to zmienia, pewnie troszeczkę wróci, ale to tak w ramach przyzwoitości tygodniowego odcinka taki krótki zrobiliśmy, tak więc tutaj te parę stron pewnie też, bo te są od 5 kwietnia powiedzmy, czyli na tej dacie skończymy, tak za pamięci starsze spróbujemy sobie zobaczyć, bo już może ich przybędzie troszeczkę. Na tej stronie to powiem to tak, Yamaha, pianokraty zawsze kupicie, San Diego Reflex, zobaczmy sobie to 4,5 stówy, tak ostatnim strzałem może się uda, ale ładnie zaniedbane. I cóż to mamy, San Diego, Reflection to się tak nazywa, TE, CE i tak dalej, czy wszystko się zgadza. 96 dB, czyli nieprzyzwoita wręcz skuteczność. Pytanie, czy to nie jest maksymalna, tak w ramach żartu, bo 250 W to by po prostu rozsadziło wam mózgownicę, bo 100 dB to już jest granica, także robi się nieprzyjemnie głośno. A propos, jakbyście sobie nie zdawali sprawy, jak się słucha, to są właśnie takie przydziały. O, jeszcze tutaj bym przegapił 4 suby. Też taki na mojej liście głośników Visonic David. Też go nie miałem okazji mieć w rączkach. Kolumn głośnikowych. Też kolejne maleństwa, które no samą nazwą mnie intrygują, bo to wiadomo kto pokonał Goliata, tak? Więc mam nadzieję, że Dawidy podobnie będą po prostu zamykały
mordki niedowiarkom, że mała kolumna, stara mała kolumna potrafi zagrać tak jak duża. No i cóż, no dobrze, no to ten króciutki przegląd tutaj Olixa, będzie część druga w takim razie. Na dzisiaj kończę. Jeszcze zabieram się jakiś za montaż, mam nadzieję, że tam to przyciemnienie ekranu nie weszło. Jak zwykle na początku zapraszam do subskrypcji kanału, bo taki jest zwyczaj, nie? Na początku zawsze się subskrybujcie kanał. Ci, którzy tego nie robią, będą mieli po prostu przepisane. No i cóż, słyszymy się następnym razem. Oczywiście mile widziane kanały, komentarze pod tym filmem, co byście chcieli ewentualnie, bo pewnie będę się szykował do nakręcenia odcinka na temat literki S jak Sony na Olixie. To będzie też odcinek już taki dłuższy, parugodzinny, bo chciałbym przejrzeć wszystko, co ten producent na tą chwilę. Oferta się zmienia, tych kolumn, no przynajmniej tak jak widzę tutaj, kolumn nadal jest w miarę ok. Do 500 zł można coś trafić naprawdę ciekawego tutaj. De facto, szczególnie te uniwersumy, no niesamowity stosunek z ciekawości mojej do ceny. To jest absolutnie must have, szczególnie, że wygląda to na 4 drogi. Tak więc to nie jest coś, co na początku lat 70. było robione po prostu ad hoc dla pierwszego lepszego klienta, który przychodzi z ulicy. Tak jak teraz na przykład do marketu ludzie przychodzą, to dostaje ten pierwszy lepszy sprzęt. To nie, to już był dla pana, który miał większy portfel, przyjeżdżał Mercedesem i chciał coś, co dobrze zagra. Ale taniej, bo był sknerem przykładowo, no to kupił Uniwersum, a nie Sony na przykład. Dobra, czyli pierwsza część za nami. Słyszymy się w następnym odcinku. Postaram się tempo przyspieszyć w tym wypadku. Trzymajcie się, na razie, hej.